nawet brudna szyba nie przeszkadza, żeby pokazać, jaki piękny dziś dzień słoneczny. Super. Ja już jestem po śniadaniu. Co prawda ciężko było się zebrać i wstać, ale trzeba było to zrobić, więc mam już to za sobą. Już była kawa, jestem troszkę podekscytowany, bo zaraz pakuję graty, wsiadam w auto i jadę w góry na szlak. I mam w planach dzisiaj wejść na górę, z której teoretycznie przy dobrej widoczności, a jest taka szansa, że taka widoczność dzisiaj będzie, jest opcja, że zobaczę Lofoty. Mam nadzieję, że to się uda i co prawda nie będę ich widział wyraźnie, bo odległość jest dość spora, ale będę widzieć przynajmniej kształty i to też powinno być fajne uczucie. Więc zabieram się do roboty, pakuję się i ruszam do działu. Jest 13:04. Ja już jestem spakowany. Mam ze sobą kurtkę, bafa, rękawiczki. Mam kanapki, batona, czekoladę. Jeszcze mam rodzynki, 2 pudełka. Wszystko pakuję na siebie i ruszam, bo to może być taka dłuższa wyprawa, nie wiem. Zobaczę, jak to tam będzie wyglądać. Chyba mi się tu nie zmieszczą 2 opakowania. Ale mam jeszcze drugą kieszonkę. Wszystko jest, wydaje mi się, że tak, więc mogę śmiało ruszać. Do szlaku mam jakieś 300 metrów asfaltem drogę. Zaczęło się błotko i mokradło. Coś, co jest mi dość blisko znane, bo tam na południe, bardziej w moich rejonach, to takie mokradła i błota to często spotyka na rzeczy. Jest ciepło, jest 15 stopni i będę zaraz zdejmował bluzę, bo jest mi za gorąco. Jest fajny, orzeźwiający wiaterek lekki. A widzę właśnie z lewej strony strasznie szalony komin. Co to za komin? Jakiś zwariowany kształt tej góry. Zobacz. Zobaczcie. Już jest ładnie. Po raptem 17 minutach. Przy drodze były takie mikroparkingi, takie zatoczki jakby.
gdzie można było zatrzymać się autem i tak od takiego jednego pojedynczego miejsca, zatoczki na jedno miejsce, do maksymalnie, nie wiem, z 6 może. No i stało trochę tych samochodów po drodze. Myślę, że za 30. Ale liczę na to, że ci ludzie, jako że dzisiaj jest niedziela, muszę sprawdzać, przyjechali tutaj nad jeziorka, bo są tutaj liczne, lub chyty. Nie będą tam wychodzić wysoko. Będę mieć spokój, chociaż no, raczej wątpię. Dzisiaj niedziela. Raczej pewnie będzie trochę spacerujących po górach. Przy mnie jakaś... Ja w ogóle stanąłem sam na parkingu. Znalazłem sobie fajne miejsce. I obok zaparkował właśnie inny samochód i cała rodzina liczna wyszła. Ja nie, chyba 7 osób z dziećmi. No, mam nadzieję, że obrali inną trasę. A tu się robi coraz ładniej i coraz cieplej. Ale jest pogoda piękna. Szalona góra. Już mi się podoba. Nie lubię nagrywać ludzi i raczej tego nie robię. Bo może ktoś sobie tego nie życzy. Może ktoś nie chce, żeby go nagrywać. Ja też nie chcę, żeby ktoś się czuł jakiś taki skrępowany przez to, że ja w niego celuję. Czasem jak jest jakaś młodsza osoba, to tak nagram i zapytam, czy ma ochotę. No nieważne, ale przed chwilą nie nagrałem, ale zbiegała babcia i to była naprawdę babcia. Taka pełnowartościowa babcia. Zbiegała z góry w stroju biegacza i myślę, żeby mnie ośmieszyła, jeśli chodzi o zbieganie. No zdumiewające, w jakiej formie tutaj potrafią być nawet osoby starsze i jak to lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i terenie, w naturze. Imponujące. Jest idealne chyba miejsce do zestarzenia się. Trochę popadało i już się zaczyna. Woda stoi. No bo jak ma wsiąknąć w skałę, no nie może wsiąknąć w skałę, więc no nie prędko odparuje, jako że już teraz nie jest tak ciepło jak było i będzie już teraz co chwila padać, więc tej wody będzie przybywać i ona już tak będzie stać do przyszłego roku, podejrzewam, w tych miejscach, więc jak będę się rozbijał, to będę musiał już teraz naprawdę uważać, żeby się nie skąpać gdzieś w wodzie. Ale chodzi mi po głowie, czy by tutaj się dzisiaj nie rozbić, bo parking jest bezpłatny, jest tuż praktycznie przy szlaku, więc zależy, o której zejdę na dół, ale myślę, że raczej nie prędko, chyba raczej będę długo tam na górze, bo są opcje, wiele możliwości wyboru do spacerowania po górach, kilka szczytów tam jest. Nie wiem, jak wygląda sytuacja, czy można między nimi przejść tak łatwo z jednego na kolejny i na kolejny, ale zobaczę.
No jest czad, trzeba przyznać. Dobry wybór, paca, dobry wybór. Bo wahałem się, czy by nie uderzyć. W które to? Tam? Tam te bodajże góry. Albo w góry, których nawet stąd nie widać teraz, bo są zasłonięte. I tamte były zdecydowanie wyższe. Już były powyżej 1000 metrów, ale sobie pomyślałem, będzie słonecznie dzisiaj. I popatrzyłem na mapę, że góry dookoła i jeziora. W tej chwili są góry nade mną, są góry pode mną, są góry naokoło jeziora i za chwilę teraz nie widać. Tam z tamtej strony jest morze, a za morzem Lofoty i pewnie będzie widać obrysy ich, więc jak na razie jest super, zapowiada się jeszcze lepiej. Już naliczyłem się 3 babcie schodzące na dół, w tym jedna zbiegająca, jedna parka schodząca na dół. To już jest 5 osób, a przede mną widzę kolejne 5. Ten szalony komin. Jest pięknie, it's beautiful. A to nic, że są ludzie. Wcześniej czy później sobie pójdą. Zostanę tam. Ha. Spotkałem kolejne 2 pary. To już sprawia, że osób, które minąłem, zbierało się już 14. Dość sporo. Zobaczymy, co będzie dalej. To już się zrobiło dość stromo. Nie będę ukrywał. I trochę już więcej wysiłku trzeba włożyć. 563 metry. Nie wiem, czy widać, ale jak wydycham powietrze, to para idzie. Nie wiem, ile jest stopni. Mam termometr w zegarku, ale on źle pokazuje, bo jest zbyt blisko ciała i odbiera ciepło i zawyża. Kurczę, jestem ciekaw, ile stopni jest, bo mi na krótko jest ciepło. Czuję się komfortowo, naprawdę. Słońce fajnie przygrzewa, ale ta para z ust, co idzie, to jest taka ciekawa. Nie ma wiatru, więc spoko. Wczoraj jak byłem na Kajerwarden, chyba dobrze mówię, to troszkę tam zawiewało i mimo bluzy, kurtki, kapturów niezbyt przyjemnie tam było. A tutaj jest cudownie po prostu. Jeszcze kawałek do góry. 6,86 metrów nad poziomem morza.
teraz rozkmina, czy z tego szczytu, to teraz jestem, da się przejść na ten kolejny, czy trzeba zejść na dół. Wolałbym nie, ale tam widzę, jest jakaś pionowa ściana chyba. Za tą skałą chyba urwisko tam jest, to nie będzie możliwe przejście. No nic, chwilę tu sobie siądę, zjem może kanapkę, piję się wody, delektuję się widokami. Może spojrzę też w mapę, co tu dalej zrobić. No i obmyślę jakiś plan i ruszam dalej. Póki co lofotów nie widać. Tutaj sobie gdzieś przycupnę. Ten wiatr tak kręci i ciężko stwierdzić, co on wieje. Ale chyba mi teraz w plecy. Zejdę sobie tutaj do dziury. Tu jest taka fajna miejscóweczka do siedzenia. No, raczej nie wieje. Spoko. Można podziwiać widoki. Zszedłem z góry z drugiej strony. Czaję tutaj, czy tu się da gdzieś jakoś przejść dalej. Na mapie niestety nic nie ma, ale może to będzie w jakiś sposób fizycznie możliwe. Zaraz się przekonam. Wygląda tak, jakby było to do zrobienia. Pogoda jest ładna, nic nie wróży, żeby coś się miało zmienić.
trochę więcej tych chmur, ale to nie są deszczowe chmury. I też w prognozach nic o deszczu nie ma, więc chyba spróbuję. Nie będzie to łatwe, ale wydaje się, że mi się możliwe. Tym bardziej, że chyba tam ścieżkę widzę dalej. Tam jest już niebezpiecznie. No, trochę adrenaliny nikogo nigdy nie zabiło. No takie traski są super. Takie dziewicze trochę. No już tędy ktoś przechodzi, widać ewidentnie. Ale bardzo mało uczęszczane i trudne, takie wymagające i skupienia, i kondycji. Także jeszcze większa frajda, satysfakcja z przejścia takiego. No para leci, jak się oddycha. Jak tak siedziałem, nawet bluzę ubrałem, to tak no nie za ciekawie. No ale wiadomo, Norwedzy to Norwedzy, jakoś Norweżka weszła z małym synkiem. Ja już w ogóle byłem zdziwiony, że mały chłopiec tu szedł. A ona w samym topie po prostu i na tej górze tam robią zdjęcia, podziwiają widoki. I ja mówię, jakie nie zimno po prostu. Masakr. To jest takie trochę trudne przejście. A tu jest taka mała przepaść. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Jakieś 10 minut niecałe mi zeszło, żeby przejść stamtąd. Tamta góra w ogóle się nazywa Little Tinden. Tu gdzie teraz jestem, to nie ma nazwy. Ale jakieś 10 minut. Nie wiem, ile mi zajdzie, żeby dostać się na tamtą górę. Ja tam widzę ścieżkę, o ile to jest ścieżka, mi się wydaje, że tak. Idąca tam bokiem. Ale tam jest dość trudno. Może mi to chwilę zająć. Ale spoko, jest godzina do 24. Więc bez stresu. Nic mnie nie goni. Znowu pionowe ściany. Mam teraz takie trochę flashback tak zwany. Przypomniał mi się, jak właśnie byłem na Segli. Tam też właśnie nawet na Hesten, z drugiej strony Segli, z widokiem na Seglę. Tam właśnie była taki klif, takie urwisko, pionowa ściana w dół. Tylko że ona schodziła bezpośrednio praktycznie do morza. Więc efekt był jeszcze bardziej spektakularny niż tutaj.
dalej. Mam teraz małą zagwozdkę. Tu nie zejdę, bo tu jest pionowo. A tu jest trudno. O ile w ogóle możliwe. Kurczę, muszę się wrócić i zejść niżej. Lipa. No nic tu nie wymyślę, trzeba wracać. Próbuję improwizować i znaleźć jakąś najszybszą drogę, ale tutaj chyba się po prostu nie da i trzeba zejść tam na dół, żeby móc tam wejść do góry. Niestety, a poza tym jestem po tej stronie mocy, po tej stronie góry, gdzie tutaj rzadko docierają promienie słoneczne i tu jest po prostu mokro. A jeśli mokro, to znaczy, że zarazem też ślisko. Trzeba podwójnie uważać. Na trawie można się delikatnie ślizgnąć, ale na śliskim głazie to już może być niefajne doświadczenie. Lukam i próbuję sobie ułatwić życie i średnio mi to wychodzi. Więc muszę uważać. O, to jakieś kozie bubki. Schodzę dalej. Na tamtym urwisku się zatrzymałem i podjąłem w sumie słuszną decyzję, żeby się cofnąć, bo faktycznie tam jest za stromo i jeszcze doszłoby do sytuacji, gdzie bym utknął i teraz ani w dół, ani w górę, więc dobra, słuszna decyzja to była. Okej, staram się tutaj poszukać jeszcze dalej szlaku na dół. Nie wiem, czy z lewej, czy z prawej będzie lepiej, no ale trzeba trochę jednak zachować zdrowy rozsądek. No, doszedłem do miejsca, gdzie się zrobiły urwiska. Chyba nie ma sensu iść dalej, bo tak czy siak w pewnym momencie po prostu dojdę do miejsca, gdzie nie będzie się dało pójść dalej, a nie zeskoczę kilkanaście metrów w dół, bo nie jestem pchłą. I tak pewnie i tak będę musiał się wrócić, więc a nie chcę też ryzykować. Tu jest ślisko, mokro, więc no, zdrowy rozsądek podpowiada, żeby po prostu wejść z powrotem, niestety, wrócić się na szczyt po tych samych śladach i zejść tak po prostu jak wszedłem i ewentualnie niżej rozejrzeć się, ale patrząc po mapie tu nie ma żadnego szlaku i nie dziwię się, bo tu jest naprawdę trudny teren, żeby tam wejść na tą górę. I chyba sobie tą górę po prostu odpuszczę. Zejdę do auta i ewentualnie jak będę mieć, jest 16:17. Jak będę mieć jeszcze wenę, ochotę i siłę, to na tą ostatnią ewentualnie się jeszcze tam udam. Ale lofotów chyba dzisiaj nie zobaczę, bo jest trochę pochmurno. Ta widoczność jest nie najlepsza niestety. Nie widać lofoty. Ledwo widać. Cel minimum zrealizowany. Dobra, chyba się udało. Mówię chyba, bo jeszcze nie zszedłem na dół, ani nie doszedłem do ścieżki żadnej. Ale stwierdziłem, że ok, zajrzę jeszcze za róg. Tam
była skała, która mi zasłaniała i nie widziałem, co jest dalej. I powiedziałem sobie tak, Baca, jak za rogiem stwierdzisz, że nie da się iść dalej, to już nie kombinujesz, tylko wracasz. Ale okazało się, że za rogiem da się przejść. Co prawda było to trochę niebezpieczne i tam było też ślisko, więc schowałem kamerę do plecaka. No i wszystkich kończyn użyłem. Jeszcze miałem ochotę się zębami łapać momentami. Ale udało mi się przedostać przez ten taki trudny odcinek. I teraz to wygląda, jakby już dało się zejść do tego poziomu tutaj przynajmniej. Bo tam już się wypłaszcza. Więc tu jeszcze mam kawałek, żeby zejść na dół. Ale to już jest do zrobienia. Ale tu na górę to chyba tędy się nie wejdzie. Tu jest za stromo, a tam końcówka to już jest pionowo. Może gdzieś tam tędy. Nie wiem, zejdę na dół, zobaczę, jak to wygląda z dołu. Bo to, tak jak mówiłem, zawsze perspektywa się zmienia, zależnie od punktu widzenia. I stąd może się wydawać, że się da, a może się faktycznie nie dać. No nic, udało mi się, żeby nie wracać i nie nadrabiać sobie dystansu i czasu. Więc spoko, jestem szczęśliwy. A poza tym widoki tutejsze, też adrenalina i przeżycia, bo to takie niepewne w sumie, czy się dojdzie, czy się nie dojdzie, czy trzeba wracać, czy co, żeby człowiek się nie zgubił, żeby nie spadł. No to jednak fajne doświadczenia. Jednak coś człowieka ciągnie do tych ekstremalnych rzeczy i w góry i do tej wspinaczki trochę też, bo na początku sam narzekałem, że te szlaki są tak poprowadzone, że nie ma ścieżki, a teraz sam sobie zaaplikowałem taką trasę, że sam wybrałem, że idę poza szlakiem, to w jeszcze jakimś chorym, trudnym terenie. No i człowiekowi zawsze jest mało i szuka nowych wyzwań. No dobra, ja byłem, tu jest placek śniegu, ja byłem nad nim. Nie udało mi się tam przedostać przez ten, w sumie teraz się wydający malutki taki przesmyczek, ale no nie dało się tego przeskoczyć ani obejść, więc musiałem się wracać. Kurczę, ja szedłem tędy jakoś. Jak teraz się tam spojrzy, to się wydaje niemożliwe. A poza tym teraz wejście tu na tą górę, no nie mówię, że jest niemożliwe, ale jest ekstremalnie trudne i to szkoda fatygi po prostu. No, czasu się straci mnóstwo, energii też. Z tym plecakiem, który mam na sobie, który mnie trochę ciągnie do tyłu, to jeszcze się staje niebezpieczny dodatkowo. Nie. Patrzę tam, może coś jest. Jak wyczaję jakąś ścieżynę, która prowadzi na jedną z tych gór, tutaj 3, bo są 3. Raz, 2 i 3, 4. No 3, 4 powiedzmy. Jak się tutaj uda jakoś tam jeszcze wejść od tej strony, to spróbuję, a jeśli nie, to ewentualnie zejdę do samochodu i tak jak mówiłem, jak będę mieć wenę, to zajadę z drugiej strony samochodem i tam jest parking bodajże i tam jest jakiś szlak, jakieś wejście gdzieś tam, coś tam widziałem na mapie, więc ewentualnie tam spróbuję, jeśli będzie mi się jeszcze chciało, bo już jakiś się taki zrobiłem po tym nieudanym przejściu. Znaczy, no nie udało mi się przejść dalej, ale udało mi się na szczęście zejść bez wracania, więc to też jest jakiś taki mały sukces. Ale jakiś taki się zrobiłem zniechęcony trochę.
zwykle sukcesy budują, a porażki jednak ciągną trochę w dół. Rozkminy na szlaku. Musiałem sobie przycupnąć, bo coś mnie zmęczenie materiału dopada. Nie wiem, czy to już ze względu na te wszystkie moje wycieczki dotychczasowe i krótkie przerwy, albo ich brak, czy to dyspozycja dnia. Nie wiem, już jakoś mi się nie chce ganiać po tych górach. Właśnie tak jak teraz mam ochotę sobie posiedzieć i po prostu się pogapić. Szkoda mi trochę tych lofotów. Chciałem je zobaczyć właśnie, chociażby obrysy. Ciekawe, czy bym rozpoznał coś z daleka. No ale jeszcze nie mów hop, póki nie przeskoczysz. No dzień nie jest jeszcze stracony, bo dzień się jeszcze nie skończył, także może tu chwilę posiedzę. Ale mnie znowu spanie bierze, bo mam zaległości. Wczoraj ten Christian z Francji, którego poznałem tam na szlaku na górze, na szczycie, proponował, żebyśmy, bo mieliśmy w sumie niedaleko hotel od siebie, a on niedaleko właśnie swojego hotelu miał restaurację, która jeszcze była do 2 w nocy czynna, a myśmy praktycznie dotarli około północy do centrum. Ciągnął mnie jeszcze na jakiegoś drinka, ewentualnie żarcie. Ja się tak chwilę zastanawiałem, wahałem, no ale w końcu stwierdziłem, że no nie. I to była dobra decyzja. Jak ja bym wrócił, przypuśćmy, że wyszedłem o 2 z tej knajpy, zanim bym dotarł do hotelu, wykopał się i tak dalej. To by było naprawdę słabo. Mimo tego i tak jestem niewyspany. No i mało tego, oczywiście nie zdążyłem zrobić wszystkich rzeczy, które chciałem. I dziś wymeldowywałem się już po czasie, czyli standard w moim wykonaniu. A to jeszcze coś tam umyć, a to jeszcze wody nabrać w butelki, bo jest możliwość, a tu jeszcze czegoś nie zapakowałem. No i tak zeszło. No dobra, ja tu sobie chwilę posiedzę. Dostrzegłem tu jakąś ścieżynę i patrząc w norweską mapę, oczywiście jej tu nie ma, ale patrząc w inne mapy, to ona teoretycznie prowadzi po tym grzbiecie na górę. Spróbujemy. Trochę się chmurzy. No, ale tam odpocząłem chwilę, posiedziałem, zjadłem kanapkę, zjadłem rodzynki i trochę odżyłem, a teraz patrzę, czy ja dobrze idę. Zapytałem pani, która w namiocie spędziła noc z córką i właśnie go składała, czy da się tędy dojść na szczyt tą ścieżyną, którą właśnie znalazłem. Powiedziała, że tak. Po prostu nią podążał, a ja ją gdzieś tutaj gubię. W każdym bądź razie da się tędy wejść na górę i spróbuję tego dokonać.
Nie wiem, czy to jest jakaś oficjalna ścieżka. Znaczy, o ile w ogóle coś takiego istnieje. Mi się wydaje, że ile osób tędy szło, to każdy wybierał sobie indywidualnie traskę. Ważne, żeby na górę się dostać. Trochę się zachmurzyło, trochę się ochłodziło, ale idąc pod górę, no człowiekowi się robi momentalnie ciepło, więc mimo wszystko bluza w plecaku. Ale rumowisko. No ta końcowa już daje w kość. Tym bardziej jak się idzie na zmęczeniu. Człowiek musi podwójnie uważać, żeby się tam nie znaleźć przez przypadek. Nikt by tego nie chciał. O, rety. Tędy? O. Wyssała ze mnie życie trochę ta górka. I co teraz? Ja już nie wiem. Chmurzy się. Nie wiem, czy tu się jeszcze da wejść wyżej. I czy jest w ogóle sens. Muszę to rozważyć. Postanowiłem iść jeszcze dalej. Nie wiem, jak daleko mi się uda. Nie opadnę z sił. Ja już jestem zmęczony bardzo. No ale jeszcze póki idę, to idę. Jak już mi się odechce tak naprawdę, to się najwyżej wrócę i udam do auta. I potem do namiotu na spoczynek. To jest ta góra, na którą chciałem dojść z tamtej strony jakby. Od tamtąd. Ale musiałem się cofnąć i wrócić, bo się nie dało przejść w jednym miejscu. A jakbym przeszedł, to ja bym był tutaj kilka godzin temu już, jakbym się to udało. Tak to teraz jestem od drugiej strony. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mi się chce na nią wchodzić. To jest taka mała przełęcz i się zrobi coraz bardziej stromo. No nie wiem, najpierw idę tutaj i pomyślę, co dalej. Idę trochę jak na ścięcie, bo już mnie wszystko boli. Czuję naprawdę duże zmęczenie, ale jeszcze idę. Spoko. Kurczę, ten komin już nie wygląda jak komin. Za to wygląda bardziej szalenie jeszcze niż wcześniej.
Szalona góra. Co to za szalona góra? Idę jeszcze dalej. Dobra, osiągnąłem to co chciałem. Widzę lofoty, ale wezmę może innym obiektywem. Nakręcę, żeby było coś widać. Ale tu jest cudownie. Nie wiem, czy coś widać przy tej przejrzystości powietrza. Ja widzę. Tam jest Varøya, wyspa, na którą chciałem się wybrać, ale odpuściłem ze względu na pogodę. I tu od tego miejsca się rozpoczynają lofoty. Ja widzę kontury tylko. Nie wiem, co widać w kamerze. Przed chwilą było lepiej widać. Tam jest tęcza. Obok tej zwariowanej góry na lewo. Skąd ona się wzięła? Coś gdzieś musiało padać. Jest 19:15. Dobra, próbuję wejść jeszcze na tą cholerę. Na tą cholerę, co mi nie dała wejść od tamtej strony. Jest trochę stromo, ale spróbuję. Może się uda. Jest tu nawet jakaś ścieżyna. Widać, ktoś tu szedł, ale widać, że mało uczęszczona traska. Tutaj chyba tylko sami szaleńcy się wybierają. Ale tu przynajmniej nikogo nie ma. Kolejny plus.
udało się. Najwyższa z tych wszystkich tu okolicznych. No, a wcześniej byłem tam, a później zszedłem tam i niżej. I zaraz zobaczę, gdzie się zawiesiłem, że musiałem wrócić. Podejdę tam bliżej. Dobra, widzę tam to miejsce. Jest placek śniegu. Ja tu muszę kawałek tutaj zejść do tego miejsca. Zejdę niżej, zobaczę, jak to wygląda z tej perspektywy, bo jestem ciekaw naprawdę, czy to miało w ogóle sens bytu, czy to było niemożliwe do wykonania od samego początku. Zaraz się przekonam. To jest ciekawe, że tutaj gdzieś ścieżka na dół prowadzi. Tylko dokąd? Pytanie dokąd? Teraz mam gwoździa zabitego. Jakby tędy się dało gdzieś tu zejść, to byłoby to dużo szybciej niż ja teraz przyszedłem tutaj naokoło. Mogę z drugiej strony, dalej od samochodu. No nie wiem, zaraz spojrzę w jakieś mapy różne, co tu pokażą. A ja się tymczasem zbliżam do tego miejsca dziwacznego, z czego nie widzę. Nie wiem, czy zobaczę, bo tu krawędź zaraz chyba jakaś będzie. Zobaczmy, spójrzmy. Stąd nie widać. Idę niżej. Ta ścieżka tam leci w dół i ja ją widziałem, będąc tam. Ale nie wiem, dokąd ona biegnie. A ja zawiesiłem się w którym to miejscu. To jest tu. A pode mną był właśnie śnieg. Ale z tego co widzę, musiałbym zejść jeszcze niżej, już mi się nie chce schodzić i dokładać cały czas drogi. To jest to do wykonania. W sensie jakbym tylko przeszedł jakoś przez tą przepaść małą. Przeskoczyć się tam nie dało. Nie wiem, musiałem jeszcze raz spojrzeć w nagranie może. Bo nie pamiętam, ale tam mi się wydawało niemożliwe to do przejścia. Przynajmniej nie z takim plecakiem jak ja mam. A tutaj dalej już jakoś by się człowiek wczłapał na górę. No, także to było jakieś 4-5 godzin temu. Więc tyle czasu jakby musiałem poświęcić, żeby tutaj dotrzeć naokoło. No, popatrzyłem z mapy, ale na żadnej z map nie ma tej dziwnej ścieżyny lecącej w dół. I ją widziałem z tamtej strony i z tej. Ale nie wiem, dokąd ona prowadzi. A ja już nie chcę ryzykować, bo już jestem zmęczony. Już szedłem dzisiaj poza szlakiem, więc już mi starczy. Jakby mnie to gdzieś wywaliło. No poza tym wiadomo, zmęczenie to już jest inny refleks, inne ruchy. A nie chcę ryzykować. Nic na siłę, wolę sobie przejść no tutaj z powrotem wejść na górę. No i potem zejść tą trasą, którą przyszedłem, sprawdzoną. Tam mam strumyki po drodze, to sobie wody naleję na spokojnie, powolutku. Będę sobie wracać. A tutaj nawet ładny zachód słońca będzie. Może usiądę sobie chwilę, odpocznę. A czemu nie?
Zimno się zrobiło. Ja jestem na pograniczu, zastanawiam się, czy nie założyć rękawiczek. Ale na razie idę. Nie jest najgorzej, nie wieje na szczęście. Bo jakby wiało, to byłoby słabo. Ładnie jest, ładne kolory, ładne światło. Być może będzie nawet ładny zachód słońca, ale ja już jestem naprawdę przytyrany. Nie chcę czekać na zachód, bo mam daleką drogę, dużo kilometrów do przejścia jeszcze. Muszę zejść, potem na górę wejść, potem jeszcze raz zejść. Do auta daleko. No i też po zachodzie się zrobi ciemno. Więc też nie chcę rozbijać namiotu po ciemku. Więc sobie idę powolutku. Trochę mnie promienie słońca lekko śmigają po twarzy, głaskają. Mam nadzieję, że dotrę cały. Wcześniej nie udało mi się tego nagrać, bo zawsze gdzieś tam byłem w ruchu. Teraz akurat się zatrzymałem i widać, że stoję na dość pokaźnym głazie i on się normalnie rusza. Tak więc trzeba uważać, gdzie się stawia stopy i też jakby panować nad koordynacją ruchową, bo można naprawdę tutaj wpaść nie lada pułapkę. Jaki tu spokój. Cisza jak makiem zasiał. Słychać tylko spadającą wodę ze strumyków, tudzież małych wodospadzików. Pani, co mnie pokierowała, była rozbita tutaj. To średnie miejsce według mnie. Jakieś takie trochę były eksponowane na tej skale. No nieważne, ale przed chwilą sobie tak pomyślałem, kurczę, no niedługo koniec lata, ale ja jestem niepoprawnym optymistą i od razu mnie naszła druga myśl. O, w końcu będzie można ogniska palić. Bo w Norwegii od bodajże kwietnia do października chyba
Jest zakaz palenia ognisk ze względu na zagrożenie pożarowe. Zostają jedynie kuchenki i jakieś takie grille, tego typu rzeczy. No i kilka razy miałem ogromną ochotę ognisko rozpalić, ale nie było takiej opcji, więc teraz niedługo już się pojawi taka możliwość. Co tam się dzieje po tamtej stronie góry? Jakieś niezwykłe rzeczy. To ja. A raczej mój cień. Jest 22. I takie światło, i takie słońce. No niesamowite rzeczy. Ja myślałem, że to już będzie się chmurzyć. O, ale pięknie widać lot. Bo tu już jakieś chmury zbierały. Zresztą prognozy mówiły, że będzie pochmurno. I to będzie się zanosić już na jutro pochmurne. A tymczasem piękny zachód. Jest i nasz szalony komin. Ale fajnie teraz wygląda skąpany w tych czerwonych promieniach słońca, ale normalnie w oczach widać, jak coraz mniej tego światła. Coraz mniej tego światła na nim. Kurde, nie wiem, czy się patrzeć pod nogi, czy się patrzeć na widoki. Może lepiej pod nogi, będzie bezpiecznie. Ciekawa skała. Skała wygląda jak spróchniała. Spróchniała skała. To nie jest drewno, a wygląda. O. Próbuję to jakoś uchwycić, ale żadne z moich urządzeń nie jest w stanie zarejestrować tych kolorów odpowiednio. Kurde, szkoda, bo to wygląda fantastycznie. Jakiś gradient się w ogóle zrobił nad tą górą. Końcówki chmur w ogóle jakieś białe. Nie, jest to niesamowite. Wow. Może na zoomie trochę lepiej wyjdzie. Powoli zbliżam się do auta. Jestem padnięty dosłownie. 16 km. Jest w ogóle 23:08. 10 godzin i 2 minuty mi to wszystko zajęło. No teraz muszę zapakować plecak większy z namiotem, znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłbym to zrobić. Miałem po drodze jakieś miejscówki, nie wiem, czy się tam nie wrócić. Tu jeszcze popatrzę. Długi dzień.